Dookoła nas dzieją się niesamowite rzeczy, o których nie zawsze słyszymy. W tym filmie nie będę grał głównej roli. Zamiast stać przed kamerą, opowiem wam niebywałą historię i pomogę jej dotrzeć jak najdalej. To jest Bartek, a to jego historia. Oto Bartek Kuprowski, człowiek ryba. Płynie pław. Przez Niegocin. Kupion. Dobrze wyjdzie tutaj, fala jedna, druga. Jesteś naprawdę wzorem dla innych młodych mieszkańców naszego miasta. Jesteś odważny, bohaterski, bo to naprawdę bohaterstwo przepłynąć taki odcinek i w takim szybkim tempie, że nikt się tego nie spodziewał. To może to jest dobry wstęp do rekordów świata, rekordów olimpijskich. Cała moja kariera sportowa to jest właśnie 15 lat tego wyczynowego pływania. Nagle po 15 latach wstajesz rano i jest nic. Bardzo duża pustka. Miałem cały czas właśnie gdzieś tam z tyłu głowy to, że mi tego brakuje. Dlatego chcę jako pierwszy człowiek na świecie przepłynąć Bałtyk w pław. 160 km ze Szwecji do Polski. 3 dni nieprzerwanego wysiłku. Nie mogę dotknąć łodzi, nie mogę na nią wyjść, nie mogę spać oczywiście, nie mogę mieć kontaktu z żadną osobą. Ludzie nie zdają sobie sprawy, co oznacza przepłynięcie w pław Bałtyku. Wiecie, że to jest... Tak, wiemy, że jest do zrobienia i ty to zrobisz. Osoba, która to zrobi, to będzie nadludzki wyczyn. To jest rozkmina. 70% ziemi to jest woda, nie? Tak. 70% ludzkiego organizmu to jest woda. Niesamowite to jest. Poznaliśmy się 4 lata temu po twojej pierwszej próbie przepłynięcia Bałtyku w pław. Pierwsza próba zakończyła się po 32 godzinach. Ale no, pan mówi, że to już nie da rady. Tam przypłynąłem 116 km. Ja to, no dlaczego ja mam takiego pecha? Pa! Naderwałem sobie mięsień, nasz najszerszy grzbietu, więc przez 14 godzin płynąłem w strasznym bólu. Ja już wychodząc z wody widziałem, że robię to za rok, nie? Druga próba była ze Szwecji do Polski, trwała 40 godzin. Tam największe problemy były z zimną wodą przez pierwsze 28 godzin. Dobra, wstawać. Przysięgam. 28 godzin płynąłem praktycznie cały czas się telepiąc. Co, dajcie mi proszę wyjść, ja już nie chcę kurwa płynąć. Było widać w jego oczach, że tracimy z nim kontakt taki psychiczny, że on już za bardzo nas przestaje poznawać. Koty jakieś latają. Trzecia próba była taką jedyną próbą, gdzie tak naprawdę wszyscy nie wierzyliśmy w to, że to się uda. Wiedzieliśmy, jakie będą warunki, mimo to gdzieś tam padła decyzja, że to robimy. Dobra, kurwa, lecimy, nawet jakbyśmy mieli to zrobić w sztormie. Bałtyk to jest śpiący diabeł, nie? To jeden z najbardziej unikalnych i zdradliwych akwenów na świecie. Piotruś, Bałtyk to nie mamy. Muszę zniszczyć żywioł, pokonać, bo ja wiem, że nie mamy szans. Tam trafiliśmy na martwą falę, więc najgorsze 18 godzin w moim życiu. Przy tamtej próbie miałem już zwątpienia związane z podejściem do 4. próby. Mówi się zazwyczaj, że do 3 razy sztuka i miało wszystko już się zakończyć i to miała być piękna trylogia. Ale oczywiście minął miesiąc, zregenerowałem się i wiedziałem, że robimy to. Ostatni raz. Nie, ja chyba idę z buta, bo ja się boję, że się zamknę, nie? Spokojnie, ja nie popłyniesz, chodź. Nie, ja się boję, że przez taką głupotę nie popłynę. No idź na pierwsze. Idę schodami. Dobrze, na razie. To 4 lata przygotowań, to zgadnij ile przepłynąłem kilometrów. 13 800 kilometrów. Goni nas, kurwa, dlatego szybciej zaczynamy, bo goni nas tam... Zaczniemy szybciej, popchać je prąd.
Tam idzie... Aż tak nie gonię nas. Tam idzie taka ze schodu. Ale ty już będziesz tutaj. No tak, no to muszę, bo chłopie tam idzie wiatr 45 na godzinę, jak to na nas nie, to robimy tak, chłopie, to ja tak leżę już tylko. I do Niemiec płynę, chłopie. No i Normalnie tak o. I do Niemiec, chłopie. Nie wejdę w tym roku, albo dopływam do brzegu, albo nie, po prostu nie ma innej opcji. Podczas lipca i sierpnia czekamy tak naprawdę na okno pogodowe. Więc to jest oczekiwanie, stres. Wedle prognozy mieliśmy 3 dni okna i zaraz po tym 3. dniu przychodził dość mocny wiatr ze wschodu. I ja od razu mówiłem Bartkowi, że w momencie jak przyjdzie ten wiatr, to nie ma szans, żeby dopłynąć. Pociągnął za spust, że tak powiem, i zadecydował, że płyniemy. Będziemy płynęli ze Szwecji do Polski, bo uznaliśmy, że to jest bardziej korzystny kierunek. Ja pierdolę, Cieszę się, że masz 10 lat, stary. ale jest No, fajnie. ty płyniesz, kurde. To jest super, ja Chyba nawet... wakacje są. Wracamy tym od razu, po co? No. Dobra, zrobimy tak, że ja, jak tam dopłyniemy, to kawałek popłyniemy, ponagrywamy Dobra, polecimy dronem. i wrócimy i wyskoczymy z 20 km do mety. Ten SAR nas wyciągnie. Tak. 20 km. Dobra, 20 km do mety dopłyniemy i powiemy, że płynęliśmy cały Bałtyk. Ustawiane wszystko, jak cały ten Bałtyk. Się czuję, miał 10 lat, naprawdę. Będzie fala na początku, nie? Bo Porozbijamy. trochę rozbujane, ale wiatr też się wykręcił teraz, także to będzie zbijać. Bartek Kubkowski jest w drodze do Szwecji, gdzie podejmie 4. próbę przepłynięcia Bałtyku pławnie. Dobra, idę spać na 6 godzin teraz. Ale jeszcze trochę chciałbym się pocieszyć z tym widokiem. Gdzie spać? Nie macie już? Ja Nie. walisz, masz to z kim będę walił teraz? Nie, no. Walimy dyksa teraz. Jeżeli chodzi o całą przeprawę, to mamy 2 łodzie asekuracyjne. Jest to Hawi, mała łódź nawigacyjna. Druga łódź to jest Bezmap, to jest większa łódź, która też jest na żaglu i ona jest troszkę szybsza, więc nie jest w stanie utrzymać takiej prędkości. No i ta łódź oczywiście jest od tego, żeby tam ekipa mogła przygotować posiłki, żeby mogli się wyspać. Płyną z Polski do Szwecji i tam na miejscu już na nas czekają. Od pana kapitana na razie płyniemy pod wiatr, duże fale, zamiast 5 kT jedziemy 2,5 kT, wiatr 30 km na godzinę w nos. Jak się nie uspokoi, będziemy spóźnieni. Jak Foche się dowie, że czekamy na Bezmapa i nie możemy startować, to wiesz, szlak go trafi. A jak ta druga łódka? Czyli ten nic nie Hawi nie ma żadnej informacji, nie? Dziękujemy. Powodzenia, trzymamy kciuki. Muszę mieć flagę, żeby jak przepłynę, to zbijemy sobie ten. Jak kiwole kradną flagi, tak. Super robota. Ja zostawiłem telefon, na przykład nie mam pieniędzy, nie? I wszyscy Kurna, flagi z nadraj. ciągną ci ten. A niech widzą. Nie widzę, że stać. On wygląda jak Konor, 1 do 1. Konor. Kurna, flagi z nadraj. Cały okres do startu nie czułem się w ogóle, że my to robimy. Ja czułem się tak swobodnie z ekipą. To był najlepszy mój stan, jeżeli chodzi o takie mentalne podejście. Wszyscy byli pozytywnie nakręceni. Cały czas czułem się fantastycznie, była fajna atmosfera, ale w pewnym momencie wiemy, że mamy misję do wykonania. Robimy to, czuję to. Czuję to, naprawdę, czuję to w kościach. Ja tyle pracy, co? Wsiądzie to teraz. Uśmiechnij się. No to jest mój uśmiech. Bezmap! Gdzie jesteś? Każda godzina się liczyła przez to przesuwające się okno pogodowe. Ja nie lubię momentów, w którym po prostu nie mam nad czymś kontroli. To był taki pierwszy moment, w którym zacząłem się denerwować i wkurzać na to, że już leci nam ten dla mnie bardzo cenny czas. Już wszyscy popłynęli chyba. Ale klimacik, co? Masz rodzinkę, przypływasz sobie, ty tu idziesz co na ognisko, patrzysz co tu na ten. To jest życie takie w spokoju, takiego Fajnie, życia właśnie fajnie, bym chciał. fajnie. Tylko muszę przypłynąć ten Bałtyk, pław. No i potem nas zawiesisz do Świnoujścia. No tak, zawieziemy, spokojnie.
Nie, ty wychodzisz oraz nas zawieziesz. No ja was zawiozę. Obiecałeś. Obiecałem. No tak, serio. Mamy to, dopłynął bez map. Przez te 4 lata to była dla mnie taka lekcja, że nie mam na przykład w ogóle jakiejś presji osiągnięcia czegoś w życiu. Wiesz, o co chodzi? No to jest ważne, żeby nie mieć presji, Że że nie mam robisz to po żadnej prostu. presji, w takim sensie, że to, co się wydarzyło przez te 4 lata, to jest tyle ludzi dobrych, tyle jakby fajnych rzeczy. Dlatego ja nie chcę w tym projekcie stary, w tym ultra, bo wiesz, coraz więcej ludzi zaczyna to robić, żeby tu rywalizować. Ja już nie chcę tego, już to miałem przez 15 lat. Że ktoś się do kogoś porównuje, że o zobacz, ktoś coś zrobi przed tobą, a ktoś na innym morzu płynie więcej kilometrów. No i co z tego, stary? Moi fani, kiedy nie przypłyniesz 3 razy Bałtyku. Ci sponsorzy z tej strony. Wszystko, co zrobiłem, to dałem z siebie 110%. Pod kątem diety, przygotowania mentalnego, przygotowania, którego zrobiłem na siłowni. Ja fizycznie naprawdę czułem się, no trochę, że tak powiem, trochę jak taki dla siebie w głowie, jak taki superbohater. Bo ja po prostu wiedziałem, że zrobiłem wszystko, że mam wokół siebie najlepszych ludzi. No, to ruszamy. Dzisiaj będzie dobrze, nie? Dawaj, Barta! Po 40 minutach patrzenia na zegarek miałem taki lęk. I tą świadomość tego, ile jeszcze mam do przepłynięcia i co my w ogóle robimy. I cały napój nawadniający, całe. Jak u was? Zajebiście, chłopie. Bawimy się zawsze. Blendy Go działa. Bartek ma gotową rozpiskę. W każdej godzinie ma konkretny posiłek, który musi spożyć. To jest woda kokosowa z muśnianką? Tak. Izo. Izo te. No, klasyczne, a co? A tu nie ma muśnianki? No to jest, nie wiem, to wody różne. Raz muszynianka, raz taka. A ma być konkretna woda? Chcesz konkretnie muszyniankę? Konkretnie muszynianka? Macie w rozpisce napisane, nie? Ale to jest woda. Nie, mineralna jest napisane. Raz taka, masz różnych. Kilka. Generalnie tam była woda mineralna. W momencie, kiedy ja czuję, że coś nie jest wodą, która jest w rozpisce, a ja w głowie widzę to, co mi wysłał Damian i ja wiem, że jest na przykład 7 godzina i powinienem dostać taką i taką wodę w takiej ilości i na przykład czuję, że nie mam posmaku miodu, więc musiał się ktoś tam powalić, to ja się denerwuję, bo ja wiem, że to są najważniejsze rzeczy, że ja wiem, że to wszystko musi grać i oni muszą o to zadbać. A on sobie jakoś usrał już od początku, że to ma być tylko i wyłącznie muszynianka. W głowie ma rozpiskę. I z poprzedniego roku. A już pierwsze zmęczenie. Taka praca, dawaj Bartucha! Pierwsze 10 km za nami. Właściwie to zaraz 11 nawet będzie. A po nocy przychodzi dzień. To jest jedyny gość na świecie, który w takim tempie prawdopodobnie może to płynąć. Jak w styczniu, jak go supportowaliśmy, to na basenie 24 godziny odebrał rekord świata dwukrotnemu medaliście olimpijskiemu. To jest dystans 102 km i 800 metrów. No jest to zrobiony rekord przez byłego mistrza olimpijskiego z 2008 roku, więc bardzo trudny sportowy wyczyn. Ja po prostu chciałem w końcu jakiegoś sukcesu, chciałem trochę takiej radości, chciałem w końcu po tych 3 nieudanych próbach zrobić coś, co doda mi tych skrzydeł, nie? Pokazać, że ja rzeczywiście pływam rok w rok po 3000 kilometrów.
ten rekord na basenie według mnie był absolutnie kluczowym momentem, jeżeli chodzi o jego przygotowanie. Uważam, że rekord ten był potrzebny nie tylko dla Bartka, ale i dla całej ekipy, ponieważ on tak dmuchnął nam wiatr w żagle i dał taką nadzieję, że to, co robimy, to jest jakby wykonalne i że idziemy w dobrym kierunku. Całość. Jak chcesz wody, to mów, to sobie zapijemy. Możesz też Izo popić. Ale belony pływały obok mnie, wiecie? O, Ryby, belony pływały obok mnie. tak? No. To ja pamiętam ten moment i pływały te ryby. To jest 4. godzina, więc jakby ja się tutaj czuję dobrze i po prostu im to powiedziałem, więc to jest wszystko dobrze ze mną. To jest wszystko git. Pływały se belony i ja to wiem. Masz jakieś życzenia, Bartek? Przepłynąć Bałtyk. Dobra. i 8. Dobrze, to znaczy nawet lekko przyspieszył o 1/10. Zobacz, jaki piękny wschód słońca się szykuje. Zobacz, co się dzieje, jak nas wita nowy dzień, pięknie bardzo. Pięknie to wygląda. Tak, to wygląda bardzo ładnie. Nie? Jest i on. Witam was. Część załogi pracująca, czyli aktywna w danym momencie, była na Hawim. W momencie, kiedy ktoś chciał odespać, miał iść na bezmapa. Wróciłeś! Good! Jest! Cieszyłem się jak dziecko praktycznie każdą minutą, że jestem z ludźmi, których uwielbiam. Rano Morze Bałtyckie! Spałem 2 minuty z przerwami. Tak naprawdę ekipa dla mnie jest najważniejsza, bo bez nich nie byłbym w stanie przepłynąć nawet 30-40 kilometrów. To jest Rafał Mazur, który jest odpowiedzialny właśnie tutaj o cały aspekt mentalny. W trakcie kryzysów Rafał jest osobą, która przyjmuje komunikację z Bartkiem. La Pasida, ksywa La Pasida. Przyjaciel z dzieciństwa, z tym się już znamy ponad 20 lat. I to jest człowiek, który jest ze mną przy każdym projekcie, przy każdym moim sukcesie, przy każdej mojej porażce. Max jest moim przyjacielem, nie wiem co wam tutaj mówił ciekawego jeszcze na tył. Ciągnął mnie kiedyś do MLM-u i tak już z nim zostałem. No i też jest odpowiedzialny za karmienie, czyli razem ze Staśkiem się łączą. Bartek jest moim trenerem od przygotowania motorycznego. Do Bartka się zgłosiłem właśnie po pierwszej próbie, kiedy naderwałem mięsień najszerszy grzbietu. Z Kacprem się przyjaźnimy też od najmłodszych lat. Poznaliśmy się, kiedy trenowaliśmy profesjonalnie. Kacper tak naprawdę jest osobą, która w tym roku bardzo dużo pomagała każdemu po trochu. Kacperku, Świeżak. Wyglądasz tak samo jak wcześniej, Jak byłeś na łoży, to ja tu spałem. Melony są? Były. 24,5, co daje nam przyspieszył. Bardzo dobre. Pamiętam właśnie ten moment tego pierwszego słońca, które zaczęło mnie już męczyć. Jak była próba, kiedy cierpiałem przez 28 godzin i było mi zimno i modliłem się o słońce, tak tutaj po 4-5 godzinach nagle to słońce jest pełne, nie ma żadnej chmurki. To też jest bardzo niebezpieczne. Może pójdę z tamtej strony, żeby słońce tak mi nie waliło? Lampa? To musimy kamerę przełożyć. Ale Co? To chwilę. Musimy kamerę przełożyć. A, kamera, zapomniałem. Dzięki za różyczki, tapujcie. Tapujcie. To jest magnes? Tak, 2 tabletki magnezu.
To był następny. Od promu czasami fala jest. Skurczyny na moim czasie. Bananka. Idziemy z nimi. Posmarkałem. Co to k***a? Maszyn był głodny, o Herbatę ciepłą, zimną. gorzką herbatę za godzinę. Ciepła? Zimna. Temperatura. Ja gdzieś spodziewałem się, że w tej 15-16 godzinie mogą pojawić się fale. Do Środy gorzej nie będzie, nie? Jeśli to może być chyba takie najgorsze fale, jakie mogą cię spotkać do Środy, tam wiesz, do 7, nie? Ale nie spodziewałem się, że będą aż tak duże. Na prognozie pogody wyglądało to o wiele, wiele słabiej. Nie spodziewaliśmy się takich warunków. Miała być tafla, a jej nie ma. Bałtyk to jest śpiący diabeł, nie? 3-0, no to jest dobre tempo, no. Powinno to na spokojnie starczyć wszystko, aby się nie pogorszyło, to co jest, a nic gorszego nie było i będzie super, nie? Zaczęły się pogarszać warunki, zaczęła być coraz większa fala i zaczął być coraz gorszy, mniej korzystny prąd. Idziemy Bartuś, dawaj po swoje. Dawaj Bartek! 95 km mamy do celu. W tym samym czasie Jurand Czabański, mój przyjaciel, robił 50-krotnego Ironmana. Gratulacje Jurandzik. Świetna robota, jesteśmy dumni z siebie wszyscy. Ja walczę na tym gównie, kurwa. Dawało mi też dużą motywację do tego, że wiedziałem, że on też cierpi. Te fale były z niekorzystnego warunku, bo były z boku, były trochę od przodu. Teoretycznie niby powinien zwolnić, ale on cały czas utrzymywał to samo tempo. Ja w tym roku po prostu tak zacisnąłem zęby i tak byłem gotowy, żeby to zrobić, że ja zaakceptowałem dramatyczne warunki, naprawdę fatalne. Super Bartuś, dawaj, Zajebiście wyglądasz, jest super tempo. Utrzymujesz to bardzo super i pamiętaj luz, nikt ci nie goni. Całość wypij tutaj, dobra? Skolim będzie na mecie, Skolim i Avi. Tak? No. Przyjadą. Zajebiście. I Gocha Magical posty udostępnia. O, dziękuję. Pamiętam, jak się zaczynała ta druga noc. Ja cały czas pływałem z taką myślą, że to się wszystko wypłaszczy. Czy coś chcesz jeszcze do rosołu na następnym? Brawo! Jazda! Jazda! Za godzinę kilometraż? Tak. Jak już 2 magnezy i w wodzie rozrobiona kreatyna miarka. Dobra. Jakieś życzenia jeszcze? Rosół na następnej też chcesz? Za godzinę są 24 godziny. Bartek, słyszałeś? Bartek, za godzinę 24 godziny są. No. Mam wrażenie, że go coś tam dokucza mu, ale nie chcę nam powiedzieć. Patrzymy, jak to wygląda w ogólnym rozrachunku i no widać zdecydowanie, że zbliżamy się do połowy. Można powiedzieć, że nawet na mapie wygląda jak połowa, ale jeszcze trochę. Te 24 godziny pierwsze w miarę szybko mi zleciały. Cały czas byłem w takim momencie tej nadziei i takiego czekania na lepszy warun. Za godzinę makaron, świderki z pasatą, okej? Dobra. Jest banana i ja ci dam ten magnes. Bartuś, 75 km. Zajebiście. My dostaliśmy najświeższą prognozę z brzegu, informację, że w ciągu dnia ma to się polepszyć. Prawdopodobnie lekko się cofnęliśmy, bo wypływaliśmy już z wiatraczków, już mieliśmy je za sobą, a jesteśmy w sumie w tym samym punkcie. No i co? Więc mogła to być jakaś lekka cofka. Możliwe, że jest jakiś prąd, który trochę cofa nas jakby do tyłu.
Szczególnie na tych postojach. Wiedzieliśmy, że tak naprawdę największe kryzysy są w nocy, więc byliśmy pewni, że Bartek to upłynie ten dzień i kolejny kryzys większy pojawi się dopiero drugiej nocy. O, do makaronu się dostał. Dobrze. Musisz mocno tam. Oje! O, mniami. Kacper miał być tą osobą, która w razie czego będzie skakiwała do wody po to, żeby Bartkowi pomagać. Płynąc na morzu, dookoła nie ma nic. Mamy cały czas horyzont, jest ciemno. W momencie, kiedy ja wiedziałem, że on wejdzie do mnie do wody i będę widział, że ktoś płynie obok mnie, to wiedziałem, że coś się zmieni po prostu, że będzie ktoś, kto będzie płynął obok i czekałem też na taki moment trochę zmienienia tego obrazu, który jest dookoła mnie. Who the fuck is that? Baw się dobrze, Będę. Wracaj cały i zdrowy. oczy ważki nad wodą. Idziemy się na plaży. Tak. Wiedziałem, że już coś wiecie. To jest niesamowite, nie? Ja to nie On nie był w stanie utrzymać mojego tempa, nagle był 5 metrów za mną, później był przy mnie i ja już w pewnym momencie trochę odpuściłem, w sensie takim, że już powiedziałem, dobra, skupiam się tylko na sobie, nie będziemy płynęli łeb w łeb, bo była taka fala. Fala jest taka naprawdę nieprzyjemna, że jak nie złapiesz, nie wbijesz się w rytm, to strasznie buja. Pamiętam, że miałem taki moment, że się zastanawiałem, czy oni go nie zostawili w ogóle. Non-stop, przez każdą sekundę, praktycznie cała ta podróż to było uderzanie mnie z tej prawej strony, z tego zachodu. Bierz tam kofeinę. Rafał, nie pozwólcie mi wyjść, dobra? Nie. Za dobrze jest. Nie potrzebujesz go, dasz sobie radę samemu. Pomóżcie mi. Oni odgrywają trochę tą rolę takich, wiesz, psychopatów. Mamy zabrać wszystkie drabinki, żeby on nawet nie miał możliwości wejścia jakby chciał. Nie mogą pozwolić mi na to, żebym wyszedł z wody. Pomóżcie mi to przetrwać. Damy radę. Marta, zrobimy to razem. Jesteśmy. Tempo i kiedy to się skończy? Justynka pisała, że podobno ma się odwrócić i ma pchać. Ma być fala, wiesz, pchająca cię. I dostaję informację, że jeszcze godzina, jeszcze godzinka, za chwilę się wypłaszczy. I to jest tak, że ty sobie tworzysz w głowie ten obraz tego, że zaraz będzie dobrze i na coś czekasz. Pamiętaj, co obiecałeś. Tak mnie rzucę, Ale chyba się wypłaszcza powoli, wiesz? Jest naprawdę lepiej. Jest to coraz zrobić. lepiej. Poświęćcie się, poświęćcie Jest, mu, jest zobacz. lepiej. Popatrz, widzisz? Zobacz, jak jest płasko. Patrz, coraz lepiej, tylko musisz po tej linii płynąć. Tylko A wy się tutaj. dobrze czujecie? Bardzo Tak, zajebiście jest. Mamy muzę, Bartuś, i trochę potańczymy. Było widać jego taką bulwersację, nie tylko w zachowaniu, ale i nawet w sposobie, w jakim się wypowiada. Stasiu, kiedy zmiana? Nie wiemy, bo nie mamy kontaktu i czekamy, aż Justynka napisze, bo Justynka sprawdzała prognozę i mówiła, że ma być, wiesz, z wiatrem i cię pchać. Ale Bartek, tempo jest bardzo dobre teraz. Bardzo dobre tempo było. Pamiętaj o wdzięczności. Pamiętaj, żebyś myślał o wszystkich, na których ci zależy. Pamiętaj, żebyś widział ich twarze, jak będą na plaży albo są tutaj. I myśl o tym, za co jesteś wdzięczny i że możesz to robić. To właśnie słowo, które Rafał powiedział na sam koniec, czyli Wdzięczność! wdzięczność. Mam 2 ręce, mam 2 nogi, jestem zdrowy i tak naprawdę to jest moja decyzja, że ja to robię i to jest mój projekt. Jednym z najważniejszych elementów było to, żeby nie wytracał energii na to, czego nie da się zmienić. Koncentrował się na tym, co jest do zrobienia i koncentrował się na ruchach. Bardziej zastanawia mnie ten brak kontaktu już i reakcji, ale może odpoczywa w ten sposób teraz, nie? Ale o którym mówisz? No o tym, że taki kurwa, jakby nie wiedział w ogóle, że jesteśmy tutaj, że do niego mówimy. No mówisz, że tak po części jest, że nie. Płyniesz tak jak możesz. To jest k***a to,
To jest kurwa nie do przypłynięcia, rozumiecie? Ja napierdalam drugą nocę, się wykończę, kurwa, fizycznie. Nie wykończysz się i dopłyniesz do końca. Fizycznie jestem dolony, rozumiecie to? Nie będziesz tego mówił na głos. Kurwa, zobaczcie, na czym my jesteśmy. Ej, kurwa. foka! Proszę was, nie kurwa, realnie jesteś- pomyślcie, bo nie się jesteś- wykończy, kurwa, nie rozumiecie? jesteś tutaj Kurwa, zestram, zdętleję w wodzie po prostu. Zesrać w wodzie się akurat możesz, no. Zapij wodą sobie. Patrzcie na flagę, kurwa, bądźmy realistami. Albo się coś zmieni, albo nie macie internetu, kurwa, i wykończycie tutaj. Ale ta flaga jest taka od początku. Tu go już trochę okłamałem, no. Ona Co? od początku tak wieje. No druga noc moja jest 2 razy gorzej niż wczoraj. Już jest Weźcie, koniec, już kurwa, jest mnie nie koniec tej nocy. wykończcie, na dole. Foka, jest koniec nocy. Zaraz wstanie słońce, się uspokoi. Jak kurwa nie wiecie jaka jest pogoda, no. To skąd ty wiesz, co się stanie? Tracisz zaufanie po prostu do ludzi, którzy ci mówią, że coś będzie. 89 km po 30 godzinach, chyba to sobie obliczcie, o której ja skończę. O to i o której Obliczcie sobie, jak jesteście dobrzy z matematyki. Tak czasami nasze życie wygląda, nie? Że nam się wydaje, że to już jest koniec, że jakby ja już się poddaję, już nie widziałem tego, że ja za godzinę jeszcze mogę płynąć. Oglądając to i sobie to przypominając i wiedząc, gdzie zaszliśmy, to jak ważne jest to, żeby mieć dobrych ludzi dookoła siebie właśnie i wierzyć w to i cały czas pracować, pomimo tego, co się dookoła dzieje, nie? Z mojego punktu widzenia to jest bardzo pozytywne, co się właśnie wydarzyło. I to jest moment, w którym ten zawodnik wchodzi w pewnego rodzaju stan zobojętnienia, ale wciąż porusza rękami i nogami. Pomóc ci coś, łapka? Chcesz rodzynki? Chcesz daktyle? Chcesz żelki? Co teraz zjesz? Może masz ochotę na coś słodkiego? Albo na jakiś rodzaj? Rafał, my jesteśmy na metrowych falach. Ja wiem, wszyscy jesteśmy na metrowych falach. Nam też jest ciężko, nas też buja cały czas. Ale mnie łeb boli. Dobra, weźmy do tego, już wywalmy, bo on tam żyje. Każdy po prostu walczył ze swoją fazą, każdy walczył ze swoim demonem, no, jakim jest Bałtyk. Kacper jak musiał wymiotować, to wymiotował na drugiej burcie, żeby Bartek, broń Boże, tego nie zauważył. Płynąc przez wszystkie kolejne godziny, on by płynął i cały czas myślał i martwił się, zamiast sobą, to by martwił się Kacprem, który źle się czuje na łodzi. Zdałem sobie sprawę, jak ich zobaczyłem i jak oni cierpieli i żygali na tej łodzi i Wy to robicie dlaczego? Co? Że co? Przecież wy wiecie, że to jest... No, to jest Tak, wiemy, że jest do zrobienia i ty to zrobisz. Ładnie, Bartuś, ładnie, ładnie! te myśli w głowie i te głosy i to wszystko, co się pojawia, to są nowe rzeczy. Ty musisz na bieżąco się tego nauczyć i tak naprawdę odnaleźć się trochę w sytuacjach, w których nigdy nie byłeś. Co Nie wy na gadacie? Nie, Serio. Jest lepsza pogoda, Naprawdę, lepiej się trzeba robi. cisnąć. Serio, odwróci się. Proszę was, Ale musisz teraz to przecisnąć i zobaczyć. ale co przecież to jest koniec przecież. Jaki Koniec! No co, dobry czas masz. Znam Bartka i wiem, że jest w stanie upłynąć bez problemu w takich warunkach. Co prawda nie spodziewałem się, że jest aż tyle godzin w stanie płynąć przy takich falach. Jeżeli się zaczną dobre prądy, to będzie dobrze, ale w tym momencie to już jest... To już po prostu, żeby się toczył, nie? Nie no, toczymy się. No ja uważam, że trzeba się cały czas toczyć, nie? Bo nie wiadomo, może wiesz, przyjdą prądy, że będzie znowu ponad 3 lecieć, nie? Duży kontenerowiec ponad 200 metrów leci na kolizji z nami. W innych przypadkach zazwyczaj na radiu komunikowaliśmy, że płyniemy z pływakiem. I wtedy takie statki często nam ustępowały i pozwalały nam zachować kurs, ale w tym przypadku statek jakby nie chciał nam ustąpić i wedle prawa my musieliśmy ustąpić większej jednostce. Byliśmy już zmuszeni do lekkiej zmiany kursu. Nie uważam, żeby to jakoś znacznie wydłużyło cały dystans płynięcia. Kanapeczki dobre?
Dobra, no dobrze. Super. Wolałbym tosta z serem i szybką. No dobrze, to zrobimy. Mamy. Zapikanego jest toster. Damy radę. Kurwa, co roku on to prosi, a my co roku nie możemy mu tego ogarnąć. Ma w 30-40 godzinie zachciankę, żeby zjeść sobie tosty na środku Morza Bałtyckiego. Z keczupikiem, tościk. Ale super, Bartek, że jesteś z nami z powrotem. Tu jeszcze wody. No już. Witamy z powrotem. Witam serdecznie, zobacz, słoneczko świeci. Dobrze jest, bardzo. Jak Feniks. Ani nie mamy tostera, ani nie mamy nawet gdzie go podłączyć, bo nie mieliśmy zasilania takiego gniazdkowego. Rafał Mazur robił na patelni po prostu, także tosty mu dostarczaliśmy. Drugi tościk. Mamy 2 dla ciebie. Chcesz 2 od razu? 1? Później. Dobra, później. Brawo Foka, to jest prawdziwy mental i postawa mistrza. Super. Najtrudniejsze warunki i najlepszy czas wykręciłeś. Tak jest. Całego zjedz bez wypluwania. No, bo tutaj wujcio Rafał się namęczył, to... Duma brachu, duma. Jestem dumny. Dumni jesteśmy z ciebie bardzo. Piękna robota. Są te dołki, czyli chwile kryzysu, ale również ma te momenty euforii. Naszą rolą jest to, żeby utrzymać Bartka jak najdłużej na tej górce, jak jest na szczycie. Dobrze jest, bardzo. I tak to chodzi symbioza, Bartu. Jedziemy z tym, dawaj. Bartek! Jazda! Jedziemy z tym. Przejdźmy przez te piekło. To jest sinusoida. To przychodzi i odchodzi. Ja myślę, że on po prostu poczuł siłę. Chwilę przed tą euforią był taki moment, gdzie fale Bartka mocno dobijały i chciał, żebyśmy go wyciągnęli. Kluczowy był ten moment, kiedy on mówi, wyciągnijcie mnie stąd, a my wszyscy jak za pan brat, za jeden za drugiego, no jak, no chyba zwariowałeś, nie ma takiej w ogóle opcji, przecież nie po to tu jesteś. Tym bardziej, że nie było krytycznego, nie było zagrożenia żadnego dla niego, tylko głowa. Pogoda go złapała, fala go złamała. W sensie, że nie ma takiej jak Nie, mi się wydaje, że mu się po prostu flashbacki odpaliły z poprzednich lat i tak. No nie chce tego, on No. nie wyobraża sobie tak tego zrobić. Muszę za chwilę wspominałem te rzeczy, to nie mówię. Nie, bo to jest moment, w którym po prostu sobie przypomniałem znowu, jak znowu z tej nienawiści przeszliśmy ten kryzys największy, jak oni stali i ja chciałem po prostu wyjść i no i no nie, no to było takie mocne, gdzie przetrwaliśmy taki kryzys, że ja sobie zdałem sprawę z tego, jaką oni robotę po prostu wykonali w tym momencie i nagle mi tak przeskoczyło, jak pojawiło się właśnie słońce i ja skumałem, że przetrwaliśmy taki kryzys, że ja się czułem, że to już na pewno to zrealizujemy i nagle mi się w głowie taka lampka, po prostu zobaczyłem, jakbyśmy zrobili coś, dla mnie to już było podbicie Bałtyku po prostu, nie? Nagle zrozumiałem, jaką pracę musieli wykonać po prostu, żeby mnie utrzymać, nie? I to był właśnie ten moment, kiedy się wszystko zmieniło, nie? W momencie, jak on poprosił nas o wyciągnięcie z wody, my nie wyobrażaliśmy sobie, żeby zrobić cokolwiek innego, niż po prostu mu odmówić i tyle. Sprawdziliśmy, że w tych aktualnie mamy chyba najgorsze warunki, jakie były w trakcie tego płynięcia. I prędkość, jaką Bartek trzyma, to jest 2,5 km na godzinę. Czyli jeśli w najgorszym w ogóle wypadku miałoby cały czas tak wiać, co raczej prognozy nie przewidują, ale gdyby, to płynąc 2,5 km na godzinę do końca, biorąc pod uwagę pozostały dystans tam około 60 km z hakiem, to wychodzi, że zostały jeszcze 24 godziny płynięcia, czyli 8 bylibyśmy jakoś w Dziwnowych. Przeżyliśmy drugą tą noc, a nagle po 3 godzinach znowu jest taki stan, gdzie ja się zastanawiam, mówię, no nie, przecież musimy zrezygnować. Czekolady jeszcze? Co? Czekolady jeszcze chcesz? Nie. Kanapeczkę. Chcesz kanapkę z masłem orzechowym drzewem? Nie. A coś byś chciał? Co? Coś byś chciał jeszcze? Nie, w spokoju. Dobra, Płyniemy. płyniemy. To dawać, jedziemy. Od 2 w nocy nie w chuj robić jestem pełen. Swoje po prostu.
My też wierzyliśmy, że będzie lepiej, jeżeli Bartek przetrwa te najgorsze warunki. No my też w to wierzyliśmy, no bo dostaliśmy taką informację i to mu przekazywaliśmy. Ja wiedziałem, że to nie jest prawda, że oni dostali informację, że będzie płasko. Ja wiedziałem, że to jest taki bullshit, że nie mogłem tego słuchać nawet. Ta Foka pewnie do dzisiaj myśli, że my go okłamywaliśmy na tym Bałtyku. Chcesz mamby? Uważał, że wie lepiej, jakie są warunki na Bałtyku, mimo że nie znał tak naprawdę prognozy pogody w danym momencie. No, była pierwsza taka poważna kłótnia małżeńska, ale no chyba powoli to teraz jest okres ciszy w związku. No i niedługo my liczymy, że dojdzie do zgody. Liczymy, że jak pokażemy mu to trochę może zmotywuje go to dalej. Zobacz, jesteśmy! Chłopie! Maciek, mało zostało! Tak, Bartu! W tym roku to robisz! To zrobiłem! To jest zobacz! Igrzyska olimpijskie tu są. Tego screena mam do dzisiaj zapisanego u siebie. Wydaje mi się, że w momencie jak pokazaliśmy to Bartkowi, to on sam zrozumiał, najgorszy już jest za nim, że teraz tak naprawdę płynie do domu i wpływa na domowe wody. Google Mapy to game changer. Dawaj, Bartu! Zajebiście, naprawdę. Dawaj! Dobra zmiana, oby takich więcej. No i co, kupujesz satelitę za 1 000 000 euro? Za każdym razem, kiedy pojawia się górka, wiem, że jej się nie da utrzymać, szczególnie jeżeli jest jeszcze wiele godzin i wiele kilometrów do płynięcia. Nie, to nieprawda. Naprawdę. Nieprawda, Bartek, nieprawda. Stary, nie oszukujemy cię, płyniesz i to w dobrym tempie. Dlatego tak byśmy cię nie ciągnęli, jakbyś stał w miejscu. Naprawdę. My się zatrzymujemy. Witamy się cały czas. Zapytaj się kapitana. Kurde, i 2,7 i 2,4. Poniżej 2 nie schodzimy na. Bartek, no patrzymy... Naprawdę Bartek. Nie zrobilibyśmy... 2 km na godzinę to ile? 50 km, ile to jest czasu? Nie, płyniesz więcej niż 2 km na To są 2 godzinę. mile! Płyniesz prawie 3 mile. 2 mile. Chwilę pływania. 2 mile płyniesz na godzinę. Cały czas odczuwał te fale, natomiast te fale nie cofały go. I być może dlatego odnosił takie wrażenie, że my go okłamujemy, że on stoi w miejscu. Ale tak naprawdę miał bardzo dobre tempo. Idzie ci lepiej niż myślisz, że ci idzie. Jeśli by nic się nie zmieniło totalnie z warunkami, to jutro nad ranem jesteśmy. Czyli akurat zanim się wiesz, miałoby coś tam popsuć. Cały czas na mapie i na GPS-ie było widać, że poruszamy się te 2,5 do 3 km na godzinę. 39 godzina. Wody terytorialne Polski już, nie? Kotwicowisko dla Świnoujścia. Tak blisko się wydaje, co? To jest niesamowite, nie? Wow. Tą mewę do dzisiaj mam na tapecie ustawioną i pamiętam, że jak ona latała nade mną, to mówię, co robi mewa tak na środku morza, nie? I to był dla mnie, taki znak takiego spokoju i po prostu czułem, że jestem bezpieczny. Wszyscy wierzą w to, że staniesz na lądzie. Nie do opisania jest to, co tutaj się dzieje. Dużo osób się modli za twoją metę. Powiedzcie mu to. Zabawa, robisz to! Dawaj, Wszyscy tam Bartuś, czekają! jedziemy tam! Brawo, Bartucha! Dobrze! Brawo! Nasza łódź nawigacyjna, Havi, miała wbudowanego autopilota, który pozwalał jej trzymać kurs idealnie w linii prostej w stosunku między punktem A a punktem B, do którego płynęliśmy. W dalszej części dystansu ten GPS zaczął coś tam nawalać.
były jakieś zakłócenia w każdym razie, przez co nasza łódź zaczęła spływać trochę z kursu. Teraz mamy dobry kurs, bo płynęliśmy, ale GPS-a zakłóciło, dlatego nas obróciło, żebyś się nie męczył na... wiesz. Poczekaj chwileczkę, ustawimy się i płyniemy dalej. Jak Rosjanie robią zakłócenia, no to my nie mamy kierunku. To wszystko. Ja wiedziałem, że coś jest nie tak z GPS-em i wiedziałem, że tracimy cały czas kurs. Stasio to zauważył dosyć szybko, więc kapitan to skorygował, ale doszło do strat, więc trzeba było potem je odrabiać. Tu jest spadek prędkości, ale tylko dlatego, że mieliśmy ten problem z GPS-em i średnia wyszła słabo, bo my tam kółkę robiliśmy, cofaliśmy się. Jak przyjdzie jutro ten wiatr wschodni 40 na godzinę, to nie wiem. Ale nie przyjdzie, bo już będziemy w porcie. Oka, ty już będziesz dawno pijany. Dawaj. Nie wiem, jak wy to liczycie. Dobrze liczymy. Zostaw liczenie Zostaw nam, ja się liczenie. zajmie płynięciem. Dawaj Bartek, wszystko ci zaraz pokażemy. Płyń. Płyń. Ja byłem bardzo świadomy i wiedziałem, że to jest niemożliwe, żebym w 12 godzin dopłynął. Ale to jest ciekawe, bo on mówi, że on dobrze wyliczył. Bartek mówi, to dzisiaj mówi, że on dobrze wyliczył i żeby nie zdążyli. Jest inżynier i płynie do Polski, zobaczcie. Samych inżynierów mamy. Apartament w Brzeżynie w tym? Nie, w Dziwnowie. Umyjesz się tam? Tak. Wszystkie sprawy fizjologiczne muszę zrobić w piankę, nie? Nie ma innej opcji, jakby to jest najczęstsze pytanie właśnie w szkołach podstawowych, ale gdzie pan robi kupę? Kacper ci pomoże. Boka my też się strasznie chcemy umyć, więc się pospiesz. Każdy chce kupę i się umyć. Dobra, dawajcie. No jedziemy. Dawaj robota, Bartu! Ej, bądźcie czujni w nocy ze mną, dobra? Będziemy. Bądźcie całą noc ze mną. Będzie impreza. Już znowu maszyn ładuje już głośnik, bo padł, więc będzie impreza w nocy, zapraszamy. A wy wszyscy dopłyniecie na brzeg, tak? Tak, z tobą. Będziemy czekać. Ty sam, my obok. Sam wpłyniesz sobie do tego. Ale na brzegu bądźcie. Tak, no będzie, a gdzie mamy być, Przecież nie będziemy jechać do domu już. Zaraz ląd będzie widać. Dobra, płyniemy. Płyniemy. Daj się ustawić, Było 30 km do mety, ja się czułem dobrze i to był taki fajny stan, w którym wszystko sobie poukładałem w głowie i naprawdę było ok. I pamiętam, że nagle wyprzedzam łódkę, bo cały czas gdzieś tam widzę, że ta linka, która jest, to widzę, że ją wyprzedzam, widzę, że jestem cały czas do przodu i się pytam, dlaczego nie trzymają mojego tempa. Wyświetlił nam się check engine. Na wszelki wypadek odpalimy silnik rezerwowy, żebyśmy mogli sprawdzić, jak ten silnik chodzi. Pierwsze padł jeden silnik. Mieliśmy jeszcze drugi silnik zapasowy. Dobrze, ten nie działa. Nie startuje. Zgasili silnik główny i silnika zapasowego już nie mogli odpalić, bo on również nie działał. Chyba rozrusznik albo co to. W tym momencie zostaliśmy bez dwóch silników. Dobra! Jest! Próbuj, tylko łagodnie! Łagodny start! Jedyne, co nas mogło uratować, to druga łódź, Bezmap, która była nadal w pełni sprawna. Bezmap, potrzebujemy waszego wsparcia, wysiadły nam oba silniki. Jedna łódź musiała holować drugą. W tym momencie Bartek musiał cudzysłów czekać czy stać w wodzie, czego się nie da zrobić, a nie da się zrobić dlatego, że są prądy, więc nie da się po prostu być w wodzie i ten prąd znosi Bartka, więc on i tak w jakiś sposób musi płynąć, musi się temu opierać, a jeżeli nie będzie się temu opierał, to znajdzie się w jakimś dosyć przypadkowym miejscu. Czekamy! Ja stoję w miejscu, tracę tempo, marznę i no to był, no myślę, że kurczę, ja zawsze mówię, że wszystko jest po coś, ale Takie tempo, Bartuś, takie tempo, nie wyprzedzaj nas, bo cię nie dogonimy. Nie mamy czym cię dogonić. Komunikacja pomiędzy dwoma łodziami odbywała się poprzez radio. Bezmap, zwolnijcie, gubimy Bartka. Ta informacja, zanim dotarła do Bezmapa, zanim Bezmap zaczął przyhamowywać, to Bartek hen zostawał z tyłu. Zaczęliśmy się dosłownie szykować do sytuacji, w której nie będziemy na łodzi mieli nawet prądu.
Słuchajcie, no ale może mamy dwie opcje, albo się kurwa poddać, albo... Nie, nie ma nawet takiej możliwości. My się nie poddamy. Dobra, słuchajcie, to musimy zrobić tak. Musimy teraz na tyle uporządkować tutaj ten burdel, że jak gdyby nie było świateł, to musimy wiedzieć co mamy i czym go możemy czyli karmić. jedzenie na jedną stronę, a Tak. rzeczy... Rzeczy, które są do karmienia, poukładane w jakąś logiczną całość, żebyśmy mogli sobie świecić telefonami ewentualnie, jak się zrobi ciemno. Kapitan i jego prawa ręka przeszli do naprawy silnika. Działały 2 silniki, potem na szczęście chociaż jeden zapasowy zaskoczył, ale straciliśmy mnóstwo czasu. My staliśmy prawie godzinę w miejscu. Słuchajcie, ja mam jeszcze 1/4 trasy do zrobienia tak naprawdę. Dajcie mi teraz jeszcze 145 minut, dobra? Dobra. Bo ja już mam kurwa Jeżeli chodzi o halucynacje, to one zawsze występują. To są rzeczy na horyzoncie, jakieś budynki, drzewa, jakaś inna łódka, więc tych halucynacji było bardzo dużo, ale ja już dzisiaj jestem po prostu świadomy tego, jak to wygląda, więc nie wpadam w panikę, tylko poinformowałem ekipę, że już zaczynam to widzieć. Fakt z tego, że on mówi, że ma halucynacje, oznacza, że zdaje sobie sprawę z tego, że ma halucynacje. Jeżeli zdaje sobie sprawę, że ma halucynacje, to nie jest najgorzej. Najgorzej w momencie, w którym on nie wie, że je ma, a zdarzało się już m.in. podczas wypraw, które były wcześniejsze, że my zadawaliśmy mu pytanie, a on patrzył w zupełnie inną stronę, odpowiadając, tak jakby widział nas w ogóle nie tam, gdzie byliśmy. Mózg, aby prawidłowo funkcjonować, musi spać. A że Bartek nie spał, toksyny się kumulowały w jego mózgu i zakłócały w ogóle połączenia neuronalne. Powiemy ci coś, co nie jest snem. Jeżeli spojrzysz dokładnie tam, gdzie jest bez map, to tam już jest zarys Polski, zaczyna być. Zobacz horyzont. Co? Na horyzoncie Dobra, ale jeszcze 1/4 trasy przede mną, dobra? Bądźcie skupieni. My bardzo jesteśmy bardzo mocno skupieni. Dajemy się wszystko tak, jak Musimy dopłynąć do końca. Tak jest, dopłyniemy. Płynie, zobacz. Poprosiliśmy w modlitwach o wodę. Patrz, A ufasz nam już teraz? Ufasz nam? Nie kłamiemy cię. Nie okłamaliśmy cię, Bartuś. Nigdy cię nie okłamaliśmy. masz taflę, masz Jest taflę. piękna woda. I tak będzie do końca. Tak będzie do końca. Jedziemy po swoje, Bartuś. Płyniemy! Możemy startujemy. Bartek, zajebiście. No, Kocham cię. dopłyńmy. Dopłyniemy. Będziemy świętować. To jest ten rok. Dobrze ci się płynęło? Jeszcze wody. Dobrze będzie Dobrze ci się płynęło? Pamiętam, stary. Ja się przed chwilą zastanawiałem, jak wy się nazywacie. Ja Maksymilian. A my z kim rozmawiamy? Ej, a kim my rozmawiamy? Adaś. Kim ty jesteś? Adaś. Ej, słyszycie go? On coś mówi? Słyszycie go? Bardzo ciekawy moment, który właśnie pokazuje, jak stany emocjonalne i stany umysłowe zaczynają się zmieniać. I były sytuacje, gdzie on potrafił być kompletnie załamany, sfrustrowany, po to, żeby chwilę potem mieć jedno z najlepszych poczuć humoru, jakie kiedykolwiek u niego widziałem. Adaś, dawaj, zaraz przepłyniesz Bałtyk, Adaś, baw się dobrze! Ten sam stan mamy, Bartuś. Chyba sam Bartek już uwierzył, że tak naprawdę to jest do zrobienia. Jak się czujesz, Bartuś? Powiem tak. Więcej atrakcji niż Polferisem. A kasyno masz tam? Ale w Polferisie było super. Szefie, ile jeszcze? 24? 28,5. 28,5? Tak. Ale to wolno leci. Z tych wszystkich poprzednich kryzysów, gdzie Bartek mówił, to matematycznie w ogóle nie jest możliwe, raptem chyba sam zrozumiał, że to faktycznie jest do przepłynięcia i może jednak te wyliczenia jego nie były do końca poprawne. Pław do Szwecji chłop przypłynął. Do Polski. No ale jaja. jest gazowana, powoli. Dobrze, że mamy nagrany, nie? No właśnie. Gazowana jest Cały czas. I Bartuś. Ja bym nie wierzył. To co obejrzysz później. Co musiałoby się wydarzyć, żebym tego nie zrobił? I mówię, ja już byłem pewny, że ja to zrobiłem. Ja już wiedziałem, że muszę chwilę pocierpieć jeszcze, nie wiem, 10-15 godzin i jestem w domu. Jesteś najlepiej przygotowanym człowiekiem na świecie. Sam to mówiłeś. Dole, gdzie jestem mocny. Sam to mówiłeś i teraz to potwierdzasz sobie. Sam to mówiłeś przed startem, że jesteś Mentalnie najlepszy. jestem tak mocny, że dzięki panu Rafałowi, a fizycznie dzięki panu Maszynowi. Brawo Dani, brawo Dani, Muszę brawo. normalnie łamać kręgosłupem, kurwa, wszechświat, ty. Takie mam twarde plecy. Ej, ja się czuję lepiej niż na początku. Teraz. My jesteśmy trochę odzwierciedleniem tych emocji Bartka. Cała nasza ekipa jest podjarana i
chcemy tą chwilę jak najbardziej przedłużyć. W górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół i teraz jaki to jest w ogóle pik emocji. On naprawdę, ja mam wrażenie, że on najchętniej by wyszedł na wodę i pobiegł tam po wodzie. Ale jest mistrzostwo, jak on mówi trzeźwo. To jest definicja przechuja, to tam jest, kurwa. No. Definicja przechuja. Ja tu. Ładnie leci. Na spokojnie. Dasz przeciwwymiotę? Tak, też. Dasz Rafał przeciwwymiotę? Tak. Już nie chcesz żygać. Jako pierwsi na świecie będziemy mieli okazję tego dokonać. To jest petarda, nie? Petarda. Już zaczęła nadchodzić noc, to już była trzecia noc, którą on przeżywał w Bałtyku. Zapomniał o tym, że on jest w euforii, że on jest blisko, a on już był w innym świecie. Tyle ile ci zajmie. Boga, my nie mamy czasu, żeby wyliczać wszystko. Szykujemy dla ciebie jedzenie bez przerwy. Szykujemy dla ciebie jedzenie. Przecież my nie siedzimy tu i nie wyliczamy mil na kilometry po tym, jak się zmieni co chwilę. Ale czego nie rozumiem? Czemu ja płynę teraz? Bo musimy dopłynąć do Polski. Ale co płynąć? Ultra Baltic. Co? Wyzwanie. Jakie walki? Wyzwanie twoje dla Cancer Fighters. A ja mam dopłynąć tak? Tak. Po prostu masz dopłynąć, nie dotykając łodzi. Czyli 21 km? Tak, bardzo prosto. A czemu ja tam mam płynąć? Bo tam ludzie na ciebie czekają. Z minuty na minutę mieliśmy wrażenie, że tracimy kontakt z Bartkiem, ale też Bartek traci kontakt z nami. Czerwałem biceps, chyba dlatego tak wolno płynę, tak? Nie! Zmęczony jest. Co? Stary, zmęczony jest. Jest ze Szwecji płynę. A w jakimś prądzie stoimy, czy co? Nie, właśnie Płyniemy z prądem. Czekolada jest! Czekolada, tu jest picie. Nie mam płynąć, po prostu. Tak! Na taśmę, taśma i leci! Chcecie prowadzimy, tak! Taśma i leci! Nie myśl w płyńce! Sytuacja na Bałtyku się drastycznie zmieniła i przyszedł ten wiatr z północy, który był zapowiadany. Przyszedł w o wiele większej sile, co wiązało się również z większymi falami. Bartek, odsuń się od łodzi, będziemy zawracać, tam będziemy płynąć, tam tu. Bartek, tam płyniemy, pilnujemy cię, Bartek. Dobra, jesteśmy na kursie. Płyniemy, Bartu. Co było gorsze od tych warunków, to jest to, że gość z 30-latka umysłowo stał się raptem 3-latkiem. Policy po prostu. No. Tak, i wszyscy czekają. Ja przez chwilę po prostu kodowałem sobie to w głowie, płynąłem, ale wystarczyło dosłownie 2-3 minuty i znowu zapominałem i się w głowie pytałem tego, co ja w ogóle robię i gdzie ja jestem, nie? A czemu wy się ruszacie? Bo są prądy, chodź. Ciąga nas prąd, dawaj, dawaj. Będziemy się obracać, Bartuś, jak płyniemy, to płyniemy. A co jest, no? Już tutaj skończy. Tak, już finiszujemy, Czyli mam cały czas płynąć, tak? Tak jest. Tak. Ale płynąć za naszą taśmą. Patrz na taśmę. Nie dotykaj statku, płyń za taśmą. Nie zatrzymuj się, ciągle płyń. Straciłem totalnie świadomość. Nie miałem kontroli nad sobą i pamiętam po prostu ten głos w głowie, który starał się cały czas zrozumieć, gdzie jestem, co robię. Przez to, że te fale coraz większe się budowały, Bartek zaczynał nam ginąć między falami. O 300 mili SAR tutaj przypłynie jeszcze dodatkowo nas eskortować do plaży w Dziwnowie, także na pewno Bartkowi to trochę ulży na głowie.
będziesz się czuł bezpiecznie. Płyniesz cały czas do przodu, 2 km przepłynąłeś w niecałe 40 minut. Przecież jest wcześniejsza przerwa. Czyli 16 km do mety, tak? Tak, 16 km do mety. Zaczął coraz częściej odpływać od łodzi, więc go wygwizdywaliśmy. 14 km 300, 14 300, czyli około 2 km co przerwę płyniesz. Zajebiście jest. Już tylko 14 km. Jazda. Jesteśmy na kursie. Jesteśmy na kursie. Wszystko wypij. Z różowego wszystko. No jedziemy na metę, tak? Tak, na metę jedziemy, już dojeżdżamy. Na szczęście, start już masz dawno za sobą. Ile jeszcze? 12 km 500. Ja nie wiem, co się dzieje. To po prostu płyń. SAR niedługo będzie. Będą doświetlali i eskortowali. Także Tak będzie jest. cię trochę raził. Kogo? SAR. To co? Będzie już niedługo. Został poinformowany i przyjeżdżają. Będą cię eskortować. Mleczko. Słucham? Samochodem? Nie, raczej będą czymś, co pływa. Bo nie będą Ja cię muszę płynąć cały czas teraz? Tak, jedziesz. Do plaży, musisz wyjść na plażę. Ja pamiętam wszystko, praktycznie każde słowo ich i wszystko to, co się działo, każdy mój ruch, to, co widziałem, wszystkie te omamy, wszystkie moje półsny, wszystko pamiętam. Ale nie miałem nad tym kontroli, nie mogłem nic z tym zrobić po prostu. Co? Taka zabawa. Ty musisz tam dopłynąć, a my ci pomagamy i cię karmimy i dajemy ci pić. Więc ani my nie możemy samochodem, ani ty nie możesz samochodem. Taka zabawa po prostu. Zostało jeszcze trochę, no i trzeba tam dotrzeć i mieć z głowy, no. Nie ma w tym żadnej filozofii. To jest mój cały dystans, to jest 180 km, tak? Tak. Bo ja jeszcze nie wyszedłem z wody, tak? Nie. Przepraszam, Rafał. Nie, super jest. Bartuś, jest super. Bartuś, przepraszam. To do mnie wracało po nocach i to jest moment, który tak mocno pamiętam i tak silny jest dla mnie. Jesteśmy na morzu teraz czy gdzie? Na morzu. Będziemy dopływać niedługo już do miejscowości, w której wyjdziesz na plażę i czeka tam na ciebie bardzo dużo osób, Bartuś. To już była poważna czerwona flaga. Do metry jest Tak. Mniej. 12,5. A może ktoś samochodem pojechać teraz tam? Żeby nie musiał... No nie, bo jesteśmy Musimy na ciebie wodzie. pilnować, Ale ja muszę samochodem tam pojechać. Ale nie pojedziesz. I tak musimy dokończyć to zadanie. Słuchaj, Bartuś, nie możemy samochodem, bo przegrasz grę. No bo tak się właśnie, że masz zostać najlepszym ultrapływakiem na świecie. I przejść do historii i być nieśmiertelnym. Taka jest gra, więc stawka jest wysoka. Tak. Pobiłeś rekord, ale nie skończyłeś misji. I potrzebujesz jeszcze 12,5 km do dokończenia misji. Byłem przy nim, więc liczyłem, że uda nam się ten kryzys jeszcze w jakiś sposób może załagodzić, no po prostu może potrzebuje czas. Wiedzieliśmy, że już jesteśmy blisko brzegu, widzieliśmy już ten brzeg, więc liczyłem, że w sumie on może mieć i 20 i 30 minut na odpoczynek i wtedy jakoś da się ten temat załagodzić, ale... Staraliśmy się go doświetlać wszystkimi lampkami, wszystkimi światłami, jakie mieliśmy na łodzi. Tutaj do nas, tutaj! Ja osobiście już byłem przerażony, że zaraz możemy go stracić. Gdzie my jesteśmy? Napij się, Bartuś. Wyszedłem w Polsce, tak? Jeszcze nie wyszedłeś. Jesteśmy w trakcie. Ja nic nie pamiętam. Właśnie nad tym pracuję. Aha, nic nie pamiętam. Przypomnimy ci wszystko. Ja myślałem, że wyszedłem na łódkę, poszedłem spać i miałem taki po prostu jakby sen, że oni mówią, dobra, płyń jeszcze. W jakichś jaskiniach byliśmy, czy nie? W jaskiniach? Słuchaj, bo to sprawa jest taka, to jest wiadomo, wyścig ultra, on jest już skrajnie wyczerpany, nie kontaktuje za bardzo, płynie, my nad nim panujemy, natomiast jeżeli chodzi o ten SAR, pytanie, czy oni tutaj jak przypłyną do nas, no to ich takie ratownicze instynkty nie wezmą góry i nie będą chcieli się rzucać mu pomagać, bo jakby on płynie, tak? Także no pytanie po prostu tylko gadać dziwnie jak staje na karmienie. Także pytanie, czy oni w ogóle będą coś takiego robili, czy oni po prostu się nie będą wtrącali i tylko w ostateczności tutaj wejdą.
Taki widok najbardziej dla mnie przerażający, który został do dzisiaj, to jest ta lampka, którą Bartek miał na czubku głowy. Ta lampka jak znikała pomiędzy falami. Bartek, tutaj Kasper, halo! Bartek, dawaj do nas, tutaj gdzieś kapełko, widzimy cię. Czekamy na ciebie, Bartuś. Dawaj w naszą stronę. Tutaj. On zaczął płynąć w drugą stronę i nagle w pewnym momencie zniknęła nam ta lampka na głowie, czyli zniknął nam Bartek. Miałem takie obrazy, gdzie widziałem ich jako po prostu potwory, jako osoby, które chcą mi zrobić krzywdę. I zacząłem płynąć w drugą stronę. Ja tu go widzę, tutaj jest, to widać po lampce, jest na wprost mnie. Tak już to dalej wyglądać nie może i wysyłamy w jego stronę riba. Rib to jest taki rodzaj gumowego pontonu. Śmiało, śmiało, śmiało. On wtedy zaczął krzyczeć, znaczy to była specyficzna forma krzyku, dlatego że to był krzyk, który wydaje z siebie osoba, która nie ma siły krzyczeć, czyli on prawdopodobnie w swoim wewnętrznym świecie uważał, że krzyczy i drze się, natomiast on ledwo z siebie wydawał dźwięk. To było dziwne, to było zaskakujące, bo to była osoba, która krzyczy, ale prawie nie wydobywa z siebie dźwięku. A więc ja wtedy powiedziałem do niego, dobra Bartuś, to w takim razie wracamy do domu, specjalnie używałem słowa dom, wracamy do domu, wracamy do domu, wracamy do domu. I w momencie, w którym go zaczęliśmy wciągać na riba i on po raz pierwszy od tych 52 godzin, 30 minut miał oparcie jakiekolwiek, podbródek oparł o riba, to w tym momencie no właściwie zapadł się do środka i przestaliśmy mieć z nim kontakt i wciągnęliśmy go na tego małego riba, wciągnęliśmy go na tą łódź. Podpływamy do was. Gratuluję mądrej decyzji. Ja trzymam linę spokojnie. Okej. Maszyn, dawaj go należąco. Niech się położy, niech się na plecy, niech się... A potem już wzywaliśmy Search and Rescue, czyli SAR, nie po to, żeby go asekurowali, tylko po to, żeby żeby mu pomogli medycznie. Javi, cyklon. Tutaj stan chorego. W jakim jest stanie? On może przejść tutaj do nas na burtę? Nie może przejść. Jest osłabiony. Mówi, chce spać. I pamiętam właśnie ten moment taki, jak mnie przymocowali i ratownik się zapytał, ile kilometrów przepłynąłem, no to ja powiedziałem mu, bo byłem pewny, że przepłynąłem. I mu powiedziałem, że przepłynąłem cały Bałtyk. Się tak uśmiechnąłem, taki byłem szczęśliwy i dumny z siebie. I pamiętam, on pierwsze co powiedział do drugiego ratownika, że podajcie mu tlen, nie? Tak, ale ja muszę do garażu się do nich dostać. Siemaneczko Bartuś, jesteś? Hej, jestem, no. A mam pytanie do ciebie, a ty będziesz chciał przepłynąć Bałtyk w 2026 roku?